Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym platanowym czwartku. Dzisiaj opowiem o nowym produkcie Platana, czyli Platan SPE. Co to w ogóle jest to Platan SPE? Platan SPE jest to moduł wykorzystujący standard, który umożliwia przy pomocy jednej pary przewodów wysłać transmisję ethernetową razem z zasilaniem Power of Ethernet. Urządzenia, które aktualnie mamy w ofercie, są to urządzenia dedykowane pod telefony IP Platan, jak również pod wszystkie inne urządzenia IP, które nie wymagają prędkości czy przepływności większej niż 10 MB. Dzięki urządzeniom Platan SPE można podłączyć telefony IP, ale również inne urządzenia, które chcemy zamontować, a nie mamy infrastruktury LAN-owej, a być może w danym miejscu znajduje się jeszcze okablowanie telefoniczne, telekomunikacyjne jednoparowe. Moduł SPE składa się z dwóch elementów. Z nadajnika, który podłączamy do switcha PoE i ze switcha PoE zasilamy ten nadajnik. Tutaj niekoniecznie musimy korzystać ze switcha PoE, jeżeli to jest jakaś mała instalacja, możemy skorzystać z iniektorów PoE, czyli urządzeń, które podłączamy do sieci 230V, podpinamy Ethernet i wypuszczamy z drugiej strony Ethernet już z zasilaniem PoE. Drugim elementem, który niezbędny jest po stronie odbiorczej, jest to odbiornik SPE i będę to kilkukrotnie powtarzał, możemy tą transmisję przesłać na odległość nawet 1000 metrów. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim te moduły powstały do implementacji z naszymi telefonami IP, aby można było je stosować w obiektach, gdzie nie ma infrastruktury ethernetowej bądź położenie dodatkowego okablowania LAN-owego jest kłopotliwe z różnych względów, czy to kosztowych, czy to ze względów chociażby w starych budynkach problemów z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków, bądź z kwestią chociażby niedopuszczenia przez administratorów sieci telefonii IP w obrębie ich sieci. Jeżeli w takich budynkach znajduje się infrastruktura dla telefonii analogowej, możemy ją swobodnie wykorzystać, stosując przy systemach centralowych nadajnik SPE, a z kolei przy telefonach montując odbiorniki SPE. Jak widać na tym slajdzie, dla telefonów Platana mamy dedykowane rozwiązanie, które wiąże się z tym, że wraz z odbiornikiem dostarczamy taki element mocujący do podstawki telefonów IP Platan. To powoduje, że ten dodatkowy element w postaci odbiornika jest ukryty pod podstawką. Do niego doprowadzamy przewód jednoparowy, a już przy samej podstawce wraz z odbiornikiem dostarczony jest bardzo króciutki patchcord, którym podpinamy odbiornik do telefonu. W naszej ofercie mamy 3 różne gabarytowo telefony, w związku z tym również różnią się one tymi podstawkami. W związku z tym do konkretnego telefonu dostarczamy odpowiednią oczywiście zaślepkę mocującą odbiornik SPE. Odbiornik SPE również może być montowany czy używany, tak jak wspomniałem, z innymi urządzeniami IP. Wówczas oczywiście ta zaślepka jest niepotrzebna
i dla innych urządzeń niż telefony Platan odbiornik i nadajnik sprzedawane są w obudowie do montażu umożliwiającego przykręcenie do stałych części infrastruktury. Tutaj przy tej okazji warto wspomnieć, że nadajnik i odbiornik mają możliwość wyprowadzenia przewodu za pomocą wtyku wkręcanego, czyli tutaj nie musimy zarabiać RJ11, jeżeli chcemy skorzystać z tych urządzeń, z tego nadajnika i odbiornika do innych urządzeń niż telefony IP. Tutaj mamy schemat podłączenia takiego urządzenia, odbiornika nadajnika do telefonu Platana. Switch PoE, bądź jeżeli to jest pojedynczy telefon, możemy skorzystać, tak jak wspomniałem, z tego iniektora zasilania do sieci LAN. Nadajnik na odległość około 1000 metrów z prędkością 10 MB do odbiornika i odbiornik przesyła sygnał LANowy wraz z zasilaniem i pozwala nam na wykorzystanie telefonu IP w infrastrukturze jednoparowej. Dla innych urządzeń podobnie, tylko tak jak wspomniałem o tym odbiorniku i nadajniku z możliwością montażu pozwalającego na przytwierdzenie do elementów stałych i dzięki temu możemy zasilić wideobramofony, kamery IP. Jeżeli mówimy o kamerach IP, to rozwiązanie doskonale się sprawdzi dla rozwiązań Full HD. No tutaj transmisja 4K będzie zajmowała większe pasmo niż 10 MB, w związku z tym do tych urządzeń, te urządzenia nie do końca będą pasowały, ale jeżeli to jest Full HD, wideobramofon czy chociażby automatyka, elementy sterujące automatyką, które informacje przesyłane są do centrali za pomocą Ethernetu, a wielokrotnie zdarza się, że w halach, które już dawno powstały, nie ma tam położonego okablowania ethernetowego. Wówczas można skorzystać z okablowania, które było wykorzystywane chociażby być może do starej transmisji jeszcze jakiejś RS-owej, albo chociażby właśnie do transmisji telekomunikacyjnej, jakiejś modemowej. Także tutaj mamy szereg możliwości zastosowania odbiorników i nadajników SPE do różnych urządzeń sieciowych. Kiedy przyda się Platan SPE? No to wracamy. Pozwala na podłączenie nowoczesnych telefonów Platana do jednoparowych linii telefonicznych i gniazdek, czyli tam, gdzie jest wymóg podłączenia jednoparowego aparatu systemowego, nie ma już problemu z tym, że nie możemy podłączyć telefonu IP, bo on ma 8 przewodów, 4 pary, wobec tego nie spełnia wymagań. Tutaj jak najbardziej w tym momencie telefony IP Platana z odbiornikiem i nadajnikiem SPE wpisują się w to wymaganie. Bardzo szybko dzięki temu jesteśmy w stanie wymienić stare aparaty systemowe pracujące na jednej parze na nowoczesne, dużo bardziej funkcjonalne telefony IP bez konieczności zmiany okablowania i przechodzenia na sieć Ethernet. Możemy nawet właśnie na tej sieci jednoparowej stworzyć własną wydzieloną sieć niezależną od infrastruktury, w której pracują serwery i terminale, komputery użytkowników. Warto również wspomnieć, że jeżeli nie jest wymagana jakaś duża transmisja, czyli łączymy się w podstawowy sposób z siecią Ethernet, to również od telefonu możemy, takiego podłączonego na jednej parze, możemy podłączyć kolejne urządzenie sieciowe, czyli telefon, czyli komputer, i dla zastosowań biurowych ta transmisja 10 MB powinna w zupełności wystarczyć do takiej zwykłej, typowej pracy biurowej. Na duże odległości, czyli tutaj nie potrzebujemy żadnych dodatkowych switchy, jeżeli ta odległość pomiędzy miejscem nadania a odbioru jest większa niż 100 metrów, w LANie musimy
transmisja lanowa jest 100-metrowa, wobec tego co 100 metrów powinniśmy jakieś urządzenie w postaci switcha dołożyć. Tutaj na odległość 1 km bez problemu będziemy tą transmisję mieli. Do innych urządzeń IP, czyli do wideobramofonów, kamer czy urządzeń telemetrycznych z komunikacją po IP, gdy nie ma sieci internet. Co zyskujemy dzięki tym urządzeniom Platan SPE? No przede wszystkim pełna integracja z aparatami IP Platan. Dyskretne mocowanie pod podstawkami powoduje, że użytkownikowi nie przeszkadzają żadne dodatkowe elementy, które są montowane w innych przypadkach. Oszczędność, czyli mamy możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury telefonicznej do tego, aby wykorzystać ją do transmisji ethernetowej wraz z zasilaniem PoE. Uniwersalność, generalnie odbiornik do wszystkich modeli i odbiornik i nadajnik do wszystkich typów telefonów IP Platan, jak również do innych urządzeń IP. Proste podłączenie, nie wymaga, jeżeli ktoś już posiada telefony IP Platana, nie wymaga to wymiany tych telefonów. Można jak najbardziej to stosować ze wszystkimi modelami, nie tylko platanowych telefonów, ale również innych producentów. Co ważne, te urządzenia nie potrzebują otrzymania adresacji IP, one są przezroczyste w sieci, wobec tego też nie powodują żadnych konfliktów sieciowych. Kilka informacji technicznych, pełny opis tych produktów znajdziecie Państwo na naszej stronie www.platan.pl. Tam zdjęcia, możliwość pobrania folderu, ulotki tego produktu, jak również opis funkcjonalny i techniczny tych produktów. Na co warto zwrócić uwagę? Na przede wszystkim odległość transmisji, małe wymiary, obudowa z ABS-u, tworzywa sztucznego, stopień ochrony do IP30, to jest IP30, także sprawdzi się naprawdę w wielu warunkach, jeżeli chodzi o zastosowanie tych urządzeń. Jeżeli weźmiemy podejście praktyczne, to mówimy tutaj o transmisji do 1000 metrów, natomiast musimy pamiętać o tym, że transmisja Ethernet jak najbardziej do 1000 metrów nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli chcemy mieć tą transmisję wraz z przesłaniem zasilania poprzez Power of Ethernet, wówczas będą miały znaczenie przekroje okablowania, które wykorzystamy. I tak z praktyki, z testów, które wykonaliśmy dla typowego przewodu telekomunikacyjnego 24 AWG, czyli przewodu o średnicy 51 mm i przekroju 0,21 mm², telefon IP Platan działał poprawnie w odległości około 500 metrów, czyli pobierał napięcie 40 W. Te telefony potrzebują około 4 W mocy. Zestaw nadajnika oraz odbiornika to około 0,8-0,9 W, które zużywają, czyli one same również pobierają trochę mocy, żeby móc właściwie pracować. Dla przewodu LANowego kategorii 5 24 AWG telefon IP Platan działał w odległości 1000 metrów od nadajnika, natomiast potrzebował już dołożenia dodatkowego zasilania, czyli jeżeli chcemy przesłać transmisję ethernetową na odległość do 1000 metrów, musimy mieć na uwadze, że będziemy musieli zasilić urządzenie końcowe. Zasilanie z PoE może nie wystarczyć, no chyba że oczywiście zastosujemy lepsze przewody niż te typowe telekomunikacyjne. Tyle, jeżeli chodzi o tą krótką prezentację urządzeń Platan SPE. Czy macie może Państwo jakieś pytania?
Jeżeli tak, to proszę, można śmiało w tej chwili na czacie je zadać. Zachęcam również do kontaktu z naszymi opiekunami regionu. Udzielą wszystkich niezbędnych informacji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.